Słuchajcie, sprawa jest. Jeżeli jeszcze nie zastanawialiście się lub nie macie pomysłu, komu przekazać swoje 1,5% podatku w rozliczeniu rocznym, to znam kogoś, dla kogo ogromnym wsparciem jest taka pomoc. Zatrzymajcie na chwilę film, przeczytajcie ulotkę. Jeśli macie ochotę przekazać swoją część podatku, to zarówno na samej ulotce, jak i w opisie filmu znajdują się szczegółowe informacje. Z góry bardzo Wam dziękuję. Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj MacBook Pro 13 z 2016 roku. Model A1708 ze standardowym problemem, który w zasadzie bardzo lubię naprawiać. Mianowicie chodzi tutaj o usterkę FlexGate, czyli problem z taśmą podświetlenia matrycy. Zobaczcie, w tym momencie komputer uruchamia się normalnie. Widzimy jabłko, widzimy jakiś tam ekran logowania. Teraz sobie będziemy rozszerzali. Widzicie, coraz bardziej przygasa ten ekran, aż w pewnym momencie staje się czarny. Tak jak powiedziałem, ja lubię naprawiać tą usterkę. Przede wszystkim dlatego, że w momencie, kiedy ekran nie jest uszkodzony sam w sobie, jest w 100% naprawialna i metoda, którą udało mi się wypracować, spowodowała, że jeszcze nie miałem żadnej reklamacji, jeżeli chodzi o tego typu naprawę. A dzisiaj chciałem Wam po prostu pokazać krok po kroku, od początku do końca, jak to wygląda. Jak najmniej cięć będę starał się robić, natomiast też chciałbym pokazać najważniejsze rzeczy, jak ja to robię, na co warto zwracać uwagę i tak, żeby ewentualnie ktoś, kto chciałby też spróbować swoich sił, na przykład na swoim komputerze, mając sprzęt, mógł to zrobić. Natomiast tutaj zaznaczam, że do wykonania tej naprawy jest potrzebny dość dobrej klasy sprzęt. Jeśli chodzi na przykład o lutownicę z bardzo małym grotem, ponieważ ścieżki na taśmie są bardzo cienkie, więc i, że tak powiem, ten sprzęt powinien być dostosowany do tej metodyki. Oczywiście musi być też mikroskop, więc no tutaj ten próg wejścia, żeby to naprawić, jest troszeczkę większy. Pies sąsiadów szczeka, wybaczcie. Dobra, zabieramy się za rozkręcanie. Tutaj wielkiej filozofii nie ma. Można powiedzieć, że ten model i podobne praktycznie mogę rozkręcać z zamkniętymi oczami, ale to zawsze tak jest, jeżeli ktoś coś naprawia na większą skalę, to później jakieś takie typowe zachowania są naturalne. Jakąś tam też swoją metodę na otwieranie wypracowałem, bo żeby sobie tą dolną pokrywę zdjąć, to ja sobie wkładam zawsze tutaj żyletkę i jakimś tam plastikiem delikatnie tutaj przejeżdżam. Tu trzeba uważać, bo są tutaj klipsy, także wystarczy, że jeden puści i można tutaj całą klapę najpierw z tych zatrzasków uwolnić, a potem trzymając w ten sposób, widzimy, odchodzi nam ta dolna obudowa. Tutaj będę też wymieniał baterię, natomiast jakby to nie będzie przedmiotem dzisiejszego filmu. Pierwsze, co oczywiście naturalnie trzeba zrobić, to demontaż baterii. Wszystko tutaj wygląda, jakby nie było otwierane, jakby nie było demontowane. Te wszystkie estetyczne elementy wyglądają, jakby nikt ich nie demontował, ale okaże się. No, paluchy tutaj widać. Możliwe, że ktoś tylko zajrzał, zobaczył, jak to tutaj wygląda i zamknął. Musimy sobie tą tasiemkę od elektroniki baterii zdemontować. Śrubkę od baterii odkręcamy, podważamy, dynks i komputer jest gotowy, bezpieczny do dalszej pracy. Po kolei sobie dalej będziemy demontowali. Tutaj mamy taśmę matrycy pod tym shieldem. No, nie chce nam ta śrubka wyjść.
jakoś się namagnetyzowała. O, dobra. No i właśnie w takich sytuacjach warto jest mieć odpiętą baterię, bo te śrubki potrafią gdzieś się na płytę dostać i później się dzieją bardzo przykre rzeczy. Także o tyle jest właśnie istotne to, żeby mieć nawyk odpinania baterii w zasadzie przy każdym możliwym serwisie. Blaszki, widzicie, nie trzeba się też jakoś bardzo spinać wtedy, czy ta blaszka Wam wyleci na płytę, czy też nie. Można używać penset metalowych do podważania. Więc jakby tutaj też dbałość o swój własny komfort jest bardzo istotny, bo też no nie ma co sobie roboty obrzydzać i robić, że tak powiem, na przymus. Zdejmujemy te blaszki ochronne. Tu jest istotne właśnie, żeby później je prawidłowo zmontować. One tutaj, te poduszeczki, mają takie profilowane pod tą taśmę i pod tą grubszą taśmę matrycy. Teraz demontujemy sobie zaślepki od zawiasów, ponieważ ekran będziemy w całości tutaj demontowali. To też będzie przydatne w momencie demontażu baterii, bo tam trzeba podlać IPą i tak dalej, więc dobrze, żeby ekranu gdzieś tam w pobliżu nie było. Tutaj mamy teraz śrubki od zawiasów na wierzchu. Teraz sobie odkręcamy antenę Wi-Fi. Tu warto sobie te śrubki układać, bo tu są dłuższe, tu wewnątrz są krótsze. Można to zapamiętać, ale powiem szczerze, że ja wolę sobie na matę odkładać i się nie zastanawiać. Ja chcę zrobić tą robotę możliwie najszybciej, oczywiście przykładając się do tego z należytym, że tak powiem, z należytą uwagą. Dobra, płytkę Tikon mamy tutaj odpiętą, odkręcone anteny od Wi-Fi, w sensie te tasiemki, te kabelki od Wi-Fi. Teraz musimy odkręcić całą właśnie tutaj tą belkę z anteną i tutaj trzeba uważać, trzeba mieć idealnie spasowany bit, ponieważ jeżeli tutaj się tą śrubkę jakoś zjedzie, to później trzeba ją przecinać i płaskim śrubokrętem wykręcać. Czasem się to wydarza, mimo nawet posiadania jakiegoś dobrego śrubokręta, bitu, bo te śrubki to są jak z aluminium. Na pewno trochę celowo to zostało zrobione, żeby utrudnić to serwisowanie. W Apple'u zawsze tak było, że narzędzia muszą być idealnie skrojone pod ten sprzęt, jeżeli chodzi o serwis. No tutaj się akurat udało bez większych ekscesów. Wyciągamy sobie antenę, ona tutaj ma na środku zatrzask i z tej strony podważamy, obracamy i ona nam ładnie wychodzi. Cała płytka Tikon też. Tutaj w zasadzie można zobaczyć pod mikroskopem. Pokażę Wam, jak ta taśma się zagina. Tutaj ją mamy. Trochę złapiemy tylko ostrość i zobaczcie, co się dzieje, jak ta taśma się łamie w tym momencie, a ona właśnie się z tego powodu tutaj przełamuje, ponieważ jest za krótka. I na przykład w momencie, kiedy jest w takiej pozycji, wygląda całkowicie normalnie, a jak się odgina, to widać, że jest pęknięta. Także z demontażem lecimy dalej. Tu są jeszcze takie dwa zwijaki. Je też przed otwarciem klapy trzeba odkręcić, ponieważ jak otworzycie klapę i będziecie to odkręcać, to Wam strzelą po prostu. Będzie ciężej to zrobić. Na zamkniętej klapie wtedy najlepiej sobie te 4 śrubki odkręcić i dopiero potem otworzyć klapę. I ja właśnie robię to w ten sposób, że otwieram sobie klapę całkowicie, kładę ją tutaj. Teraz Wam troszeczkę zmniejszę. O,
zoom i będziecie widzieli to, co trzeba. Teraz bierzemy większy śrubokręt i odkręcamy sobie 6 śrubek od zawiasów. Na razie 2 z tej strony, 2 z tej strony. I teraz trzymamy sobie delikatnie skrzydło. Odkręcamy pozostałe i demontujemy skrzydło. Mamy je sobie teraz tutaj zdemontowane, nad nim będziemy pracować. Ja później też będę pracował nad baterią, więc sobie odłożę od razu top case. I teraz jak mamy ekran zdemontowany, to musimy sobie podłożyć matę, żeby nam się tutaj nic nie ślizgało. Magnetyczną matę trzeba już stąd zabrać, żeby nie przeszkadzała. Na półeczkę. I tak, to już mam przystosowaną szpulkę papieru termicznego do tego, żeby sobie tak oprzeć całe skrzydło. Bierzemy podstawkę do płyt, akurat w moim przypadku od iPhone'a, tych starszych, i tutaj nam się robi taka jakby podstawka. Zobaczcie. I tutaj sobie tą taśmę teraz odczepiamy tylko od podświetlenia, przewijamy ją na dół, tak, i tutaj warto sobie jakąś taśmą złapać tą płytkę Tikon i do ekranu ją delikatnie przymocować, żeby nie przeszkadzała po prostu. A nad tą tasiemką będziemy w ten sposób sobie pracowali. Przechodzimy teraz pod mikroskop, wszystko Wam pokażę, jak ja to tutaj sobie mocuję, odcinam i jak wymierzam przede wszystkim długość tego nowego odcinka. Dobra, jesteśmy już pod mikroskopem. Teraz bierzemy sobie taśmę kaptonową, jakiś tam kawałek sobie ucinamy i tasiemkę sobie w ten sposób jak najbliżej krawędzi mocujemy w ten deseń, tak żeby w miarę tutaj równo nam ta linia przebiegała. Natomiast nie jest to jakimś super wyznacznikiem, ponieważ ja zawsze sobie od żyletki odcinam. Jak widzicie, tutaj mamy już tą tasiemkę na płasko. Ja jeszcze dodatkowo 2 kawałki więcej biorę kaptonu i jeszcze z tej strony przyłapuję, żeby się ta tasiemka nie odchylała, żeby ten kapton dobrze trzymał, dlatego że tutaj czasami gdzieś się dostanie IPA i potrafi nam podnieść się ta taśma. Dlatego tak sobie przygotowuję, żeby później się nie wkurzać. W ten sposób. O. Dobra, i teraz mamy to przygotowane. Pierwsze, co w ogóle robię, przybliżymy sobie. Tu będzie trochę od tego kaptonu odbijało, ale myślę, że będzie opcja zobaczenia co i jak. Bardzo ostry skalpelek. Przykładam sobie żyletkę i sobie ucinamy na prosto taki kawałek tej taśmy. No i zobaczcie, mamy już odcięte. Ten kawałeczek taśmy mam tutaj. On będzie mi jeszcze potrzebny do tego, żeby sobie właśnie wymierzyć długość tego odcinka, który będę wymieniał. I już Wam pokazuję, jak to robię, dlatego że od razu się do tego zabieram. Biorę kawałek kaptonu, naklejam sobie na prosto na ten kawałek tasiemki, który odciąłem. Przyklejam sobie poniżej tutaj
na naszej podstawce. Dokładnie tak, na płasko, żeby był prosto tutaj przyklejony. O, super widać. Teraz muszę sobie wziąć zamienną tasiemkę, nową. One są sprzedawane po dwie w takim woreczku strunowym. Jedna jest od taśmy podświetlenia właśnie, a druga jest od taśmy kamery FaceTime, która swoją drogą też się podobnie psuje, rzadziej, ale naprawa tego trochę mniej się opłaca już. Jeśli ktoś tam nie używa kamery, to bez sensu. Sprawdzamy sobie, czy wzięliśmy dobrą tasiemkę. Wzięliśmy dobrą tasiemkę. Przechodzimy pod mikroskop. I tutaj możemy to w ten sposób na przykład zrobić. O, że tak sobie ustawiamy tą tasiemkę. Znowu kawałek kaptonu. Ucinamy. I tym razem tutaj sobie mocujemy tą naszą docelową tasiemkę, ustawiając ją równo do tej starej. No, mniej więcej jest ok. Teraz sobie przechodzimy ciut wyżej, bliżej. I na suwmiarce mam ustawione już 2 mm i odmierzam sobie zwyczajnie te 2 mm mniej więcej tak od tej starej taśmy na nowej sobie zaznaczam. No tutaj oczywiście nie jest możliwe zaznaczenie sobie z dwóch stron, bo idealnie prosto względem tamtej taśmy ta tasiemka nam nie leży, ale uwierzcie mi, że nie jest trudno uciąć to tak, żeby później pasowało. I teraz przykładamy sobie żyletkę czy coś płaskiego. Akurat ja tak sobie robię, bo jest mi najwygodniej. Wydaje mi się, że jest prosto. I teraz ponownie ucinamy ten kawałek już tej taśmy docelowej, tej dobrej, który będzie służył nam za dawcę. Wygląda to w ten sposób, że ten docelowy kawałeczek jest po prostu dłuższy. Teraz sobie to odklejamy. Stara nam już jest niepotrzebna. Nową przyklejamy sobie w ten sposób. Tutaj zwracając sobie właśnie uwagę, żeby to było tą stroną, czyli tą blaszką do góry. I teraz znowu kawałek kaptonu. Tutaj już musimy sobie na taką docelową szerokość złapać, na tą, na którą będziemy pozbawiać tą tasiemkę tej wierzchniej warstwy ochronnej i będziemy uwidaczniać ścieżki. Także w ten sposób to robimy. Dokładnie to samo będziemy robić tutaj, tylko że tutaj już widzicie, jest to naturalnie zaznaczone. No i w zasadzie zaczynamy skrobanie. Skrobanie przyspieszę, bo tutaj akurat no, wielkiej filozofii nie ma. Trzeba po prostu uważać delikatnie, ostrym skalpelkiem, tak żeby odsłonić tylko te ścieżki. Za chwilę Wam pokażę. Akurat tutaj ten początek jest dość prosty. Tutaj może nie, ale zaraz Wam pokażę tą dalszą część, bo tutaj z niej schodzi bardzo łatwo ta warstwa ochronna. Zobaczcie, tu wystarczy tylko delikatnie poskrobać i akurat w tym miejscu bardzo delikatnie się to trzyma. No i trzeba zrobić to po całości. Ja sobie na przykład tak delikatnie bardzo nacinam tutaj tą górę, żeby później prościej mi było odsłonić to. Także zabieram się do skrobania i widzimy się po.
Ok. O ile proces skrobania tego procesu, no nie chciałem Wam w zwolnionym tempie albo w normalnym tempie pokazywać, o tyle proces lutowania już wydaje mi się, że warto zobaczyć bez przyspieszenia. Także uruchamiam lutownicę. Ustawiam na niej 270 stopni, 290 stopni, ponieważ to jest mały grot. I zaczynam oczywiście od pobielenia sobie tych ścieżek. Także dodajemy sobie topnik. Bierzemy cynę i tutaj niewielką ilość sobie nakładamy na te ścieżki, ponieważ będziemy dokładali tutaj druciki, więc też nie ma sensu na przykład na te pola masowe, bo to jest właśnie pole masowe, to również jest pole masowe i tutaj jest pole masowe. Nie ma sensu nakładać nie wiadomo jakiej ilości, żeby nam się też tam zwarcia nie porobiły, ponieważ to jest kolejna kwestia, na którą trzeba zwracać uwagę, mianowicie właśnie zwarcia pomiędzy ścieżkami. One się tutaj potrafią zrobić poprzez jakieś tam rozlanie cyny między nimi. I teraz właśnie, jak już sobie tutaj pobieliliśmy, delikatnie ten topnik stąd można zebrać. Odklejamy naszą tasiemkę dolną i tutaj też sobie ją na razie tak tymczasowo przykleimy i też ją sobie pobielimy. Dobra. Na razie tyle wystarczy. Teraz tutaj, tutaj, tutaj i tak po kolei. Trochę nam chyba tutaj topnika brakuje pod koniec. O. Dobra. I tutaj to pole masowe i jeszcze to całe sobie pobielimy. Dobra. Teraz ponownie odklejamy sobie naszą taśmę docelową, tą do dosztukowania. Tutaj sobie wyczyśćmy trochę, żeby pod nią nie było topnika. I teraz przykładamy jak puzzle jedna do drugiej. Głównie patrząc, żeby się te małe ścieżki zgrywały, ponieważ jak one się zgrywają, no to reszta też będzie dobrze. Jak widzimy, jest ok. Dobra. Mówię, tutaj to nie wygląda na razie spektakularnie i jakoś pięknie, ale za chwileczkę będziemy już używali drucików, potem solder maski i powinno być lepiej. Ja na początek w ogóle sobie biorę topnik i na tyle, na ile jest to możliwe, przyłapuję sobie te ścieżki. Głównie masowe, bo one będą nam robiły za takie stabilizatory. O, widzicie? Ładnie się tutaj połączyła. I tutaj tą drugą. O, robimy sobie takie, o właśnie połączenie. Teraz tutaj możemy delikatnie spróbować połączyć. Dobra. I teraz te ścieżki też teoretycznie możemy celem sprawdzenia, czy nie porobią nam się zwarcia. Bo to też jest istotne, żeby na każdym etapie to sprawdzać. Dlatego, że jak będzie zwarcie gdzieś tutaj, to też nie będzie prawidłowo siłą rzeczy
to podświetlenie świeciło. No jak już zalepimy to solder maską, zalejemy, no to będzie ciężko cokolwiek poprawić, więc tutaj trzeba być po prostu pewnym, że żadnych zwarć nie ma. Ja jeszcze tylko trochę tu ponakładam spoiwa. I za chwileczkę weźmiemy miernik i porobimy sobie pomiary. Nie wiem, czy tutaj się w ogóle ta... Nie, ścieżka się nie połączyła. Tutaj tak, ładnie. Tutaj niekoniecznie. Dobra, no nawet nie jest to jakoś super istotne, bo po prostu dorzucimy drucik i też będziemy sprawdzać, czy nam się nie zwiera. A te, które są najistotniejsze, czyli tu masa, tu jest masa i tu jest masa, a tu mamy zasilanie, no to z tym nie może być zwarte, a najczęściej się właśnie tutaj to zwiera. Ustawmy sobie brzęczyk, mamy miernik. Trochę tylko to podczyszczę, żeby nie było żadnego przekłamania przez stopnik, że na przykład gdzieś tam nie przewodzi i dlatego wydaje się, że zwarcia nie ma. Także najpierw sobie to troszeczkę tu przemyjemy. Od razu oczywiście będzie to ładnie wyglądało. No bo topnik, jak się gdzieś jakiś włosek z patyczka dostanie, to wygląda to niezachęcająco. Dobra. Trochę przeczyściłem. Zabieramy włoski i inne zabrudzenia. Dobra. Mamy miernik. Sprawdźmy, czy działa. Działa. I teraz sprawdzamy masę z zasilaniem. Nie ma zwarcia, tutaj powinno być. Tu naturalnie na żadnej ze ścieżek nie powinniśmy mieć. I tu też. Dobra. Wygląda super. Znowu trochę topnika. Powiem Wam szczerze, że zazwyczaj nie idzie tak super, żeby nie było. Jeszcze po drodze może się ujawnić problem właśnie z tymi zwarciami. I tak, te największe ścieżki robię na koniec. Teraz zaczniemy sobie te małe i te małe robię drucikiem, żeby Was nie oszukać. Weźmiemy sobie go ze szpulką 0,05. Nie wiem, czy to jest istotne. To jest drut nawojowy o średnicy 0,05. Także bierzemy sobie taki drucik. Ja sobie kawałek odrywam po prostu i zobaczcie, tutaj na boku gdzieś biorę sobie topnik. Nie będę Wam pokazywał takich rzeczy pod mikroskopem, nie będę przestawiał, bo to nie ma sensu. Biorę sobie cynę na grot, drucik w topnik wkładam i po prostu pobielam, dlatego że jest to drut nawojowy emaliowany, dlatego on się nie będzie trzymał. Nie będzie się dało go polutować bez stopienia tej emali. Także widzimy się na lutowaniu po pobieleniu tego drucika. Dobra, drucik mam już pobielony. Zaczynamy sobie od lewej strony. I tutaj zobaczcie, że ten drucik w miarę pasuje nam do tej ścieżki. Ja sobie najpierw górę lutuję. Biorę skalpel. Odcinam sobie odpowiednią długość. Tyle wystarczy. Drucik sobie odkładam. I teraz lutuję dolną część drucika do dolnej ścieżki. I w zasadzie to jest tyle, bo to wystarczy dotknąć. Zobaczcie, to się od razu tutaj ładnie nam połączyło. Nie ma konieczności, żeby to jakoś profilować. Zobaczcie, ładnie leży ten drucik, także to nie jest jakieś super trudne, o ile grot ma odpowiednią pojemność cieplną. No i jedziemy dalej. Tu sobie kolejny lutujemy. O, nawet może być tak, bo później sobie tego spoiwa dołożymy. Znowu sobie ucinam kawałek drucika. Biorę teraz trochę spoiwa
I tak, najpierw tą dolną część sobie polutujemy. Dobra, przyłapało i teraz możemy sobie trochę tej górnej poprawić, o, żeby nam cała ta ścieżka była w spoiwie. Dolną bym sobie też poprawił tak, żeby, o, trochę za dużo cyny, tak żeby tutaj na środku, jak widzicie, też pod drucikiem było spoiwo, bo wtedy to spowoduje, że ono będzie mocniej związane i na przykład nie będzie narażone na jakieś pęknięcie, chociaż tutaj ta taśma w tym miejscu właśnie, w związku z tym, że ją w tym miejscu rozcinam i sztukuję, narażona jest na niewielką ilość, że tak powiem, tej pracy, która mogłaby spowodować jakieś uszkodzenie. Dobra, drugi drucik mamy już. Pierwszy sobie jeszcze kosmetycznie poprawię. I lecimy dalej z trzecim drucikiem. I jak te cienkie sobie polutujemy, to właśnie wtedy warto już też sprawdzić pod kątem zwarć ewentualnych, czy takie nie występują. O, ładnie nam się położył drucik. Skalpelek. Odcinamy. I oczywiście to teraz wygląda bardzo prosto, ładnie i przyjemnie. Na początku mi tak nie wychodziło, także tutaj tylko i wyłącznie praktyka może spowodować, że ta robota będzie prosta, łatwa i przyjemna. Na tyle, na ile oczywiście jest to możliwe, bo jednak jest to lutowanie pod mikroskopem. Zawsze warto dorzucać tego topnika, żeby ładnie spoiwo wiązało. Jak tu przytrzymacie, o, widzicie, to po prostu wskakuje to spoiwo pod drucik i lecimy dalej. Wyjątkowo teraz przy nagrywaniu filmiku idzie jakoś fajnie, bo zazwyczaj to jak nagrywam, to zawsze są jakieś komplikacje. Oczywiście inaczej się pracuje pod okiem kamery, a inaczej offline'owo. Po pierwsze szybciej, po drugie szybciej. Dobra, odcinamy kawałeczek i lutujemy. Dobra. Topnik. Oj, troszkę za dużo, ale nie szkodzi. Trochę więcej spoiwa, bo nie ma materiału, który mógłby tam się pod drucik właśnie dostać. O, i teraz jest elegancko. Ten pierwszy mi się tak średnio podoba. O, teraz już mi się bardziej podoba, bo się tam trochę więcej tego spoiwa dostało. Jeszcze górną część. Dobra. Jest ładnie. Jeszcze dwa cienkie druciki i będziemy weryfikować naszą pracę. Na tym etapie też czyszczenie IPą nie jest wskazane, dlatego że tu gdzieś tam IPA może zostać i wtedy jak dokładacie grot, to potrafi strzelać, bo wtedy ona tak gwałtownie wyparowywuje. Także na tą chwilę ja rozumiem, że to wygląda jakoś niesmacznie, ale tak ma wyglądać. Finalny efekt ma być taki, że ma to działać oczywiście i też jako tako będzie to wyglądało. Dobra, dorzucamy ostatni drucik. Na ostatnią ścieżkę. Dobra. Brudny grot, trochę trzeba go oczyścić. W ogóle
Dobra. I teraz góra. Super. Zobaczcie, te ścieżki tutaj po kolei ładnie nam się polutowały. 6 ścieżek sygnałowych. Teraz delikatnie tylko wyczyścimy, nie lejąc IP na taśmę, tylko delikatnie nasączając patyczek. O, i to tutaj po prostu usuniemy sobie ten topnik, który zalega. Natomiast on będzie jeszcze w takiej postaci żelowej, żeby później właśnie, tak jak mówiłem, nam ta IPA nie strzelała. Natomiast powinno nam się udać teraz sprawdzić, czy nie mamy żadnych zwarć. Więc znowu patrzymy. Miernik działa, włączmy go tutaj. I tak, po pierwsze, ta masa, tutaj nie ma zwarcia, tutaj jest, kolejna ścieżka nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. No, powiem Wam szczerze, idealnie. Idealnie na razie to idzie. Chciałbym, żeby tak codziennie to wyglądało. Dobra, i teraz 0,1 drucik. Widzicie, jest ewidentnie grubszy. Teoretycznie można by było go tutaj dać, ale jednak tak sztywne połączenie nie jest tutaj wskazane. Także damy sobie ten drucik tutaj, tutaj, tutaj i tutaj. Zobaczymy, jaki będzie efekt. Najpierw oczywiście trzeba go pobielić. Także wracam, jak to zostanie zrobione. Dobra, lutujemy nasze masowe ścieżki. Dobra. Tutaj trochę może to być trudniejsze, dlatego że drucik jest znacznie grubszy. Też go sobie odcinamy, ale za chwilkę Wam pokażę, jak fajnie można sobie poradzić z tym tematem. Wystarczy nam trochę topnika. I dokładamy grot tutaj z lewej strony. O, widzicie, jak ładnie się połączyło? I tak naprawdę tak może zostać. Dlatego, że tutaj nam trzyma, nie ma konieczności, żeby ta taśma tu po całości była polutowana. Zobaczcie, jaka ta ścieżka jest duża. No teoretycznie można jeszcze sobie spróbować tak zrobić. O, i teraz jest już, myślę, idealnie. Bo zarówno ta cyna tutaj na środku trzyma, jak i ten drucik, który jest na dole. Można go by było jeszcze pokusić się o obniżenie, ale w tym momencie myślę, że jest tak, jak być powinno. I teraz z tej strony bierzemy sobie ten drucik. Przyłapaliśmy, tak. Super. Oczywiście topnik. Dobra. Potrzebujemy teraz troszeczkę spoiwa. Dobra. I przykładamy tak jak z tamtej strony tutaj grot. I widzimy, jak ładnie teraz drucik nam się wtopił w całość. Pozostały nam jeszcze dwie ścieżki i lutujemy tą ścieżkę. Delikatnie przyłapana. Odcinamy. Dobra. Tu z ilością spoiwa trzeba uważać, żeby nam się właśnie nic tu nie pozwierało. Spróbujmy to na razie bez używania dodatkowego spoiwa polutować.
Dobra, tu się udało. I tu myślę też, zobaczcie. Wygląda to, myślę, bardzo solidnie. Została nam jeszcze jedna ścieżka. Potem sobie to już finalnie pomierzymy i może to będzie koniec. Jeśli chodzi o tą taśmę, oczywiście koniec, jeśli chodzi o lutowanie. Tutaj jeszcze będzie trzeba dokonać zabezpieczenia tej taśmy, testu, a potem ja zrobię tą baterię i będziemy widzieli się na podsumowaniu. Taki jest plan, a jak będzie, to się okaże. Dobra. Topnik. Nasz przyjaciel. O, pięknie. I dobra. W zasadzie mamy wszystko polutowane. Teraz możemy sobie to właśnie trochę bardziej wyczyścić, natomiast też trzeba uważać, żeby za dużo tutaj tej ipy nam się nie wylało. No jak tak teraz się czyści, to zobaczcie, całkiem w porządku to wygląda. Te druciki wyglądają solidnie. Oczywiście połączenia sobie sprawdzimy. Teraz jeszcze pod kątem zwarcia. Dobra, mamy. I sprawdzamy. Nie ma zwarcia. Jest. Bardzo dobrze, bo to też masa. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, jest. No powiem szczerze Wam, że dawno mi tak gładko to nie poszło. Więc czyścimy sobie to w zasadzie już tak na gotowo. I jak tutaj sobie to wyczyścimy na gotowo, wygląda to spoko, to damy pierwszą warstwę solder maski. O, teraz się Wam trochę pojawię. Tutaj już nie będzie ta kamera przeszkadzała. Używam takiej lampy UV do utwardzania rowerowej, z tego co pamiętam. Solder maska mechanik, niebieska, bo jest bardzo twarda. Wyciskamy troszeczkę. I ja na przykład robię to. Teraz Wam powiem i pokażę. Robię to takimi warstwami, czyli na przykład tutaj najpierw sobie trochę nakładam, tu pomiędzy te ścieżki na obrzeże i tu na obrzeże. I nadmiar sobie wycieram z pensety i rozprowadzam w pierwszej kolejności tą w zasadzie niewielką ilość pomiędzy ścieżkami, tak żeby to się tutaj wszędzie powlewało. Potem to utwardzimy i tak warstwami będziemy robić, aż nam się taka zbita, jednolita tasiemka utworzy. Właśnie po to, żeby w środku ta solder maska była również utwardzona. Dlatego, że jeżeli nawalimy tutaj bardzo dużo tej solder maski, to ona nam się w środku nie utwardzi. Dobra, teraz trochę światła UV. Dodatkowo, żeby sobie wspomóc tutaj ten proces, to ja na przykład ustawiam sobie hota na 100 stopni i trochę sobie tutaj podgrzewam to, dlatego że temperatura też powoduje, że ta solder maska się lepiej utwardza. Nie musi być tego nie wiadomo ile. Ja na przykład potem zostawiam sobie na chwilę tak tą lampę i sobie chwilę ona tutaj pracuje, utwardza tą solder maskę i daje potem kolejne warstwy. I jak tutaj właśnie na wierzchu już to zrobię, to też od tylnej strony tej taśmy taki paseczek właśnie wypełniam solder maską, żeby
żeby się, żeby ta taśma była jednolita, że tak powiem. Dobra, myślę, że wystarczy. Możemy dołożyć teraz solder maski. Też nie jakąś przesadnie dużą ilość, na przykład o, tutaj, gdzie jej w ogóle nie było. Tutaj można dorzucić po całości bardzo delikatnie. O, teraz nam się tutaj troszeczkę za dużo dało. Tu może też damy, o, ładnie to spróbujemy rozprowadzić. O, tutaj aż żeby nam się powlewała pod tasiemkę. Dobra. Możemy stąd trochę przerzucić tutaj, bo jest faktycznie tego dość sporo. Dobra. Tutaj mamy jeszcze trochę tej solder maski. Podrzucamy ją właśnie na krawędzie tej taśmy. O, możliwe, że jeszcze będzie trzeba troszeczkę dorzucić, ale to w późniejszej fazie. Tu trochę uzupełniamy te wszystkie miejsca, które są prześwitujące na tą chwilę. Później się jeszcze te ubytki wypełni. Najważniejsze, żeby zrobić to dokładnie, bo później właśnie to się odpłaca taką trwałością. Bierzemy hota, na początku trochę podgrzewamy i wrzucamy lampę. Razem z lampą trochę to grzejemy. Potem lampa na taśmę i sobie dalej podgrzewamy. Tu wokół się robi straszny bałagan akurat przy tej robocie, ale lepiej mieć wszystko pod ręką tutaj niż po kolei szukać, dlatego że i skalpel i jakaś penseta, także warto na razie się tym nie przejmować. To, co polecam zrobić, a ja zawsze o tym zapominam, to wyczyścić ten topnik od pobielania drucików, bo później się ręką można upaćkać w tym. Dobra, wracamy pod mikroskop. Patrzymy, jak to tutaj wygląda. Twardo. I dorzucamy już prawdopodobnie tutaj finalną ilość solder maski. No, troszkę dużo. O, myślę, że tyle wystarczy, chociaż tutaj musimy jeszcze te druciki delikatnie poprzykrywać. Może też tu rozprowadzimy sobie całość w ten właśnie sposób. Tam się nam już nalało. Tutaj jeszcze musimy trochę jak szpachlowanie. Trzeba wyrównać, albo na przykład jakaś wylewka poziomująca. Trzeba to tak zrobić, żeby ładnie się ułożyło. O. Trochę jeszcze stąd. O. I całkiem w porządku to teraz wygląda. Oczywiście podgrzejmy sobie i teraz z tym podgrzewaniem trzeba też uważać, żeby ten strumień nie zaczął zdmuchiwać za bardzo tej solder maski. I ja robię tak, że sobie właśnie tu podgrzewam. Jak widzę, że ona się za bardzo rusza, to sobie włączam solder maskę i zaczyna się to utwardzać. To nawet widać, że taka porowata się robi powierzchnia. Dobra, i teraz chwilę dłużej niech to sobie poleży, żeby właśnie nam się dobrze utwardziło. Z drugiej strony sobie jeszcze poprawimy, z drugiej strony taśmy.
podłączymy ekran do komputera i zobaczymy, czy nam się wyświetli, no bo w zasadzie tak naprawdę no, na tym etapie nas interesuje, czy w ogóle będziemy mieli obraz podświetlony. Jeżeli tak, to trochę poczyszczę ten ekran, tą baterię wymienię, zamontuję i będziemy już tak finalnie testować może na jakimś systemie testowym. Także widzimy się w zasadzie na teście tej matrycy za chwilę. Dobrze, mamy naszą matrycę. Tutaj sobie tą tasiemkę trzeba przełożyć, podpiąć tak jak była. W ten sposób, tak. Zobaczcie, tu spod spodu też jest solder maska. Od góry to wygląda w ten sposób. Taki jest paseczek. Taśma jest normalnie elastyczna i wierzcie mi, bardzo trwała. Dobra, mamy wpięte. Teraz weźmiemy sobie komputer. W ten sposób założymy sobie, w ogóle ta bateria to już jest taka pusta w środku, czyli faktycznie kwalifikuje się do wymiany. Zakładamy sobie w ten sposób. Tak. Tak zrobimy, żeby było widać. Ja tylko tutaj wepnę tą tasiemkę. Dobra. Tu mamy zapięte, tu mamy zapięte. I bierzemy kabelek. Zobaczymy, czy nam się pojawi ekran. No, na 99% powinno tak się wydarzyć. Natomiast zobaczymy. Ten kabelek, żeby nie przeszkadzał. Jest jabłko. Był gong. Także ekran się podświetla w pełni. Podświetlenie jest po całości, także nie ma tutaj żadnego problemu. Zobaczmy, czy możemy je regulować. Nie wiem, czy na ekranie logowania jest to możliwe. Chyba nie. Więc sobie tutaj tego nie zrobimy. Po złożeniu komputera odpalę sobie testowy system i będziemy go już testować w pełni. Także jak widzicie, udało się podrutować tą taśmę i widzimy się na teście i podsumowaniu.
Dobrze, komputer mamy złożony, odpalony system testowy po USB. Jak widzicie, ekran wyświetla wszystko w sposób prawidłowy. Możemy sobie regulować jasność, także naprawa matrycy udała się. Również wymiana baterii, jak mogliście zobaczyć na tym przyspieszeniu. Bateria komunikuje się w sposób prawidłowy. Zasilanie mamy, liczba cykli 1, status normalny. Ja zawsze sobie też odpalam program Coconut Battery i on również pokazuje tutaj informacje 100% naładowania, 100% kondycji, 1 cykl, status dobry. Także mogliście zobaczyć, jak ta naprawa przebiegała. Zatem dziękuję Wam za oglądanie. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Macie jakieś pytanie, oczywiście chętnie na nie odpowiem. Jeżeli macie coś do naprawy, w opisie jest link do strony internetowej, tam wypełniacie formularz, dostarczacie sprzęt wysyłkowo czy osobiście do serwisu i dalej już ze sprzętem działamy. A tymczasem to wszystko. Dzięki bardzo. Do następnego odcinka. Cześć.